Historia rozwoju systemu Chrome OS ukazuje stopniową ewolucję oprogramowania, które początkowo służyć miało wyłącznie do obsługi przeglądarki internetowej, a które obecnie wspiera także bogatą bazę programów i aplikacji opracowanych z myślą o Androidzie i o Linuxie. Linux to nazwa jądra dla systemów operacyjnych, opracowanego na początku lat 90. przez Linusa Torvaldsa. Jądro stanowi centralny komponent systemu operacyjnego i pełni funkcję pomostu między podzespołami a działającymi na nim programami. W bardzo dużym uproszczeniu ciąży na nim odpowiedzialność za podstawowe zadania systemu operacyjnego i zarządzanie aktywnymi procesami, przydzielanie programom odpowiednich zasobów i dostępu do procesora CPU. Prawidłowa i sprawna komunikacja między jądrem a warstwą sprzętową jest możliwa dzięki obecności odpowiednich sterowników, czyli programów odpowiedzialnych za określone urządzenie i kontrolę nad nim. Podstawowym założeniem jądra dla systemów konsumenckich jest zapewnienie wsparcia dla wielozadaniowości, wielowątkowości i skalowalności. Wielozadaniowość określa umiejętność wykonywania więcej niż jednej czynności w danym momencie. Wielowątkowość umiejętność wykorzystywania wielu rdzeni wątków procesora CPU celem uzyskania lepszej wydajności obliczeń, choć nie zawsze jest to możliwe do uzyskania, gdyż nierzadko kontynuowanie pracy jest uzależnione od wyniku z etapu wcześniejszego. Można pokusić się o analogię do budowania domu. Jak najbardziej jest możliwe sprowadzenie ekip odpowiedzialnych za wszystkie poszczególne elementy budowy, lecz nie każdy będzie w stanie wykonać swoją pracę w tym samym czasie. Dla przykładu murarz nie będzie w stanie postawić ścian, jeżeli wcześniej nie zostanie przygotowany fundament. Tak samo jak nie będzie można wstawić stolarki okiennej, jeżeli wcześniej murarz nie skończy swojej pracy w odpowiednim stopniu. Ostatnia z wymienionych cech, a mianowicie skalowalność, wskazuje na umiejętność dostosowania się do ilości dostępnych zasobów sprzętowych. Dzięki temu systemy takie jak Ubuntu mogą działać prawidłowo, zarówno na nowym komputerze, jak i na znacznie mniej wydajnym urządzeniu sprzed 10 lat. Jednakże dla powstania funkcjonalnego i kompletnego systemu operacyjnego, od którego wymaga się obecności określonych funkcji i narzędzi, a także wsparcia dla licznych programów i aplikacji, wymagane jest znacznie więcej komponentów. I tutaj w grę wchodzi GNU. W latach 80. Richard Stallman pracował nad systemem operacyjnym charakteryzującym się otwartą źródłową naturą, dzięki czemu każdy mógłby przeczytać jego kod i wykorzystać go w stopniu zgodnym z licencją GPL. Na początku lat 90. prace były w zaawansowanym etapie, więc system mógł pochwalić się różnorodnymi narzędziami, funkcjami, praktycznym zarządzaniem oknami programów i bazą użytecznego programowania. Projekt miał jeden zasadniczy brak w postaci nieobecności jądra, bez którego całość nie mogła działać prawidłowo. Było zatem jądro Linux bez całej reszty komponentów składających się na system operacyjny, a także system operacyjny bez kluczowego komponentu, jakim jest jądro. W rezultacie panowie Torvalds i Stallman zdecydowali o połączeniu swoich projektów w całość, znaną pod nazwą GNU Linux, lecz w powszechnym i potocznym języku nazwa ta skracana do samego Linux. Projekt zgromadził wokół siebie liczną społeczność wspierających go osób i jest nieprzerwanie rozwijany od kilku dekad, czego owocem jest ogromna różnorodność dystrybucji Linuxowych, jak Ubuntu, Fedora, Mint, Elementary OS, Zorin OS czy Pop! OS. Linux obsługuje bogatą bazę programów i aplikacji dostępnych na Windowsie i macOSie, choć wykazuje liczne dyskwalifikujące go w oczach licznych użytkowników niedoskonałości, jak brak programów Adobe czy pełnej kompatybilności z grami dla Windowsa. Część z tych uwag została zauważona przez wielkie firmy jak Steam, które podjęły się próby zapewnienia zgodności programów z Windowsa, w tym przypadku gier, na Linuxie. Czego efekty są raczej przyzwoite, jakoś wiele gier działa w pełni bezproblemowo. Inne projekty z Wine, Plain on Linux i Lutris na czele mają wiele do zaoferowania, lecz ich skuteczność nierzadko pozostawia wiele do życzenia. Przykładowo na liście programów obsługiwanych przez Wine znajduje się iTunes, lecz na etapie instalacji wyświetlany jest komunikat o braku podstawowej funkcjonalności, jaką jest umiejętność synchronizacji danych między komputerem a iPhone'em czy iPadem. Pomijając już fakt, iż interfejs programu często wyświetlany jest nieprawidłowo, pomimo tego część programów dostępnych na wiele platform jak Windows, macOS i Linux wykazuje najlepszą wydajność na Linuxie właśnie, np. GIMP. Będąc przy tym temacie warto nadmienić, iż programy przydatne do uruchamiania oprogramowania z Windowsa jak Wine, Plain on Linux i Lutris najlepiej sprawdzają się na modelach z procesorami z rodziny x86. Na modelach z układami ARM wyświetlany jest komunikat informujący o braku zgodności wybranego programu z architekturą urządzenia.
Z tego powodu programy te nie są wyświetlane w repozytorium GNOME Software na pierwszej generacji Datapadzie Duet. Co prawda instalację można wymusić za pomocą komend tekstowych, lecz działanie uruchomionych w ten sposób programów pozostawia wiele do życzenia. Chrome OS to lekki, przystępny w obsłudze system operacyjny nastawiony przede wszystkim na obsługę usług sieciowych, lecz wiele czynności kojarzonych z komputerami osobistymi wymaga obecności oprogramowania działającego lokalnie na maszynie użytkownika. Dlatego celem zminimalizowania zaległości Chrome OS-a Mountain View opracowało szereg narzędzi umożliwiających obsługę aplikacji z Androida i programów z Linuxa. Obsługa programów Linuxowych opiera się na technologii Crostini, pełniącej oficjalną nazwę dla całego wachlarza narzędzi, zapewniających zgodność programów z systemem Chrome OS przy jednoczesnym podtrzymaniu jego fundamentalnych założeń, ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo, wydajność i szybkość uruchamiania się maszyny wirtualnej o nazwie termina. W celu ochrony danych użytkownika, Google zastosowało wielowarstwową architekturę składającą się z Debiana uruchomionego w kontenerze LXT, działającego w obrębie maszyny wirtualnej termina. Natomiast komunikacja oraz wymiana danych między systemem Chrome OS i Linuxem jest możliwa dzięki technologii CrossVM. Podstawowym celem maszyny wirtualnej jest zapewnienie kompletu narzędzi wymaganych do prawidłowego działania oprogramowania przy jednoczesnym pozostawaniu niezauważalnym dla użytkownika. W rezultacie graficzny interfejs Debiana nie jest obecny, zamiast tego programy uruchamiają się niczym natywne aplikacje dla Chrome OS-a, a ich ikonki wchodzą w skład zasobów półki z aplikacjami, podobnie jak pliki współdzielone przez oba systemy, które wyświetlane są w aplikacji pliki. Crostini jest rozwiązaniem rekomendowanym przez wzgląd na zgodność z wytycznymi założeniami Chrome OS-a. Na tym nie koniec, gdyż rozwiązanie to przynosi szereg innych korzyści. Pierwszą stanowi niski narzut na wydajność, który według Google wynosi od 2 do 3%. Drugą jest możliwość utworzenia własnych kontenerów LXT zawierających dystrybucję inną niż Debian, co nie dotyczy Windowsa, gdyż nie jest on kolejną dystrybucją Linuxa. Jeżeli chcemy korzystać z Windowsa w maszynie wirtualnej, warto zainteresować się technologią Croton i obrazem Windowsa o nazwie Tiny10. Trzecią zaletę stanowi wsparcie dla zagnieżdżonej wirtualizacji i konteneryzacji, czyli możliwości korzystania z wirtualizacji i konteneryzacji w wirtualnym środowisku. Opcja ta dostępna jest na urządzeniach z jądrem wersji 4.19 lub nowszej. Czwarta to wsparcie dla programów zgodnych z interfejsem Wayland oraz X. Piąta to umiejętność synchronizacji współdzielenia określonych plików i folderów między gospodarzem, czyli Chrome OS-em, i gościem, czyli wirtualnym środowiskiem uruchomionym za pomocą Crostini. Oprócz zalet, Crostini ma również słabe strony. Pierwszą stanowi ograniczony dostęp wirtualnego środowiska do podzespołów urządzenia i danych użytkownika, co prowadzi do komplikacji w zakresie prawidłowego funkcjonowania części programów, jak OBS Studio, który nie może uzyskać prawa do nagrywania ekranu czy przechwytywania obrazu z kamerki internetowej. Druga to zachowanie maszyny wirtualnej polegające na kompletnym zamykaniu wszystkich programów i procesów podczas każdego wyłączenia urządzenia lub wylogowywania się z konta, bez możliwości przywrócenia wszystkiego do stanu wcześniejszego po ponownym zalogowaniu się na konto. Niektóre programy nie uruchamiają się i brakuje opcji odinstaluj, która powinna być dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jego ikonce. W takim przypadku konieczne jest ręczne usunięcie wszystkich plików lub usunięcie maszyny wirtualnej i utworzenie nowej. Maszyna wirtualna jest traktowana jako niezaufane środowisko, w efekcie czego pliki użytkownika przechowywane w wirtualnym środowisku nie wchodzą w skład kopii zapasowych systemu operacyjnego. Zatem odpowiedzialność ta ciąży na użytkowniku. Na dodatek dostęp do wszystkich plików i folderów Linuxa dostępny jest wyłącznie za pośrednictwem osobnych eksploratorów plików, takich jak Nautilus. Crostini nie obsługuje dedykowanych układów graficznych NVIDIA, AMD ani Intela, w efekcie czego wydajność graficzna opiera się na zintegrowanym procesorze graficznym, a te, choć coraz to wydajniejsze, wciąż pozostają daleko za rozwiązaniami dedykowanymi. Z innych niedoskonałości warto wspomnieć o fakcie, iż maszyna wirtualna może korzystać z urządzeń peryferyjnych wyłącznie do czasu jej zamknięcia. Po ponownym uruchomieniu wymagane jest ponowne przyznanie uprawnień. Programy z Linuxa działają na większości Chromebooków zaprezentowanych w 2019 roku lub później, niezależnie od tego, czy mowa o urządzeniu z układem x86 czy też ARM. W celu aktywowania środowiska Linux należy przejść do ustawień systemowych i kliknąć zaawansowane, a następnie odnaleźć zakładkę deweloperzy.
Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku Włącz, znajdującego się obok środowisko programistyczne Linuxa. Proces pierwszej konfiguracji ogranicza się przede wszystkim do określenia nazwy maszyny wirtualnej i do przydzielenia jej określonej ilości przestrzeni dyskowej. Wartość tę można zmienić w dowolnym momencie, zatem nie trzeba się zbyt wiele zastanawiać. Proces instalacji trwa do kilku minut i kończy się uruchomieniem programu Terminal, który umożliwia interakcję z systemem za pomocą komend tekstowych. Na początek warto wpisać dwie: sudo apt-get update oraz sudo apt-get upgrade. Pierwsza z podanych komend aktualizuje listę pakietów zainstalowanych na urządzeniu wraz z ich aktualnymi wersjami. Sprawdzana jest również dostępność aktualizacji dla wspomnianych pakietów w wybranych repozytoriach. Druga umożliwia pobranie i zainstalowanie plików aktualizacyjnych, dlatego warto korzystać z nich właśnie w kolejności widocznej powyżej. Proces instalacji oprogramowania odbywa się na kilka sposobów. Podstawowym jest skorzystanie z dostępnej w terminalu komendy sudo apt-get install, której podstawowe zastosowanie to sudo apt-get install gimp, sudo apt-get install krita. Nierzadko proces instalacji wymaga zatwierdzenia operacji znakiem Y lub T w zależności od ustawionego języka. Możliwe jest dokonanie tego już na etapie wpisywania komendy tekstowej po przestawieniu na jej końcu znaku $Y. W takim przypadku gotowa komenda prezentuje się następująco: sudo apt-get install gimp-y, sudo apt-get install krita-y. Różnorodne programy są również dostępne za pośrednictwem sklepów z oprogramowaniem, takich jak GNOME Software Center. Podstawową zaletą tego rozwiązania względem terminala jest obecność graficznego interfejsu użytkownika, umożliwiającego wyszukanie i zainstalowanie interesujących nas programów bez konieczności korzystania z komend tekstowych. Dla części pozycji dostępne są także krótkie opisy przedstawiające ich zastosowanie, historię aktualizacji oraz zrzuty ekranu. Aby zainstalować GNOME Software Center, wystarczy skopiować z opisu pod materiałem widoczną na ekranie komendę i wkleić ją do terminala za pomocą skrótu Ctrl-Shift-V i zatwierdzić Enterem. Podczas pierwszego uruchomienia świeżo zainstalowanego sklepu może zostać wyświetlony komunikat No Application Data Found. W celu uzyskania dostępu do repozytorium należy zamknąć program oprogramowanie i w terminalu wpisać standardowy zestaw komend składający się z sudo apt-get update i sudo apt-get upgrade. Następnie wyłączamy Linuxa klikając prawym przyciskiem myszy na ikonce programu Terminal i wybierając Wyłącz Linuxa. Po ponownym uruchomieniu maszyny wirtualnej w GNOME Software Center powinny wyświetlić się dostępne programy i aplikacje. Domyślna baza GNOME jest stosunkowo uboga w liczbie dostępnych pozycji, które często dostępne są w przestarzałych wersjach. Zatem warto dodać dodatkowe źródło w postaci repozytorium FlatHub, gdzie znajduje się wiele popularnych programów jak Zoom, Steam, Spotify, Blender czy Proton VPN. W tym celu wystarczy skopiować z opisu pod materiałem widoczne na ekranie komendy i wkleić każdą z osobna do terminala za pomocą skrótu Ctrl-Shift-V i zatwierdzić Enterem. Operację kończymy poprzez wyłączenie i ponowne uruchomienie Linuxa. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami, podczas uruchomienia sklepu powinien wyświetlić się komunikat powiązany z repozytorium FlatHub. W tym momencie możemy przejrzeć zasoby sklepu i zainteresować interesujące nas programy. Repozytorium FlatHub dostępne jest także za pośrednictwem przeglądarki internetowej i wspiera polską lokalizację językową. Nie dotyczy to programów, gdyż ich opisy w dalszym ciągu są w języku oryginalnym, czyli zazwyczaj po angielsku. Baza programów jest podzielona na rozmaite kategorie, takie jak produktywność, grafika i fotografia, audio i wideo i inne. Programy z repozytorium FlatHub można zainstalować za pomocą dostępnych na stronie plików instalacyjnych, pełniących funkcję odnośnika do właściwej pozycji w programie oprogramowanie lub za pomocą komend tekstowych. Niezależnie od preferowanej opcji, obie znajdują się na stronie wybranej aplikacji. Opcjonalnie możliwe jest skorzystanie z komendy Flatpak install, lecz najpewniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z oficjalnego repozytorium FlatHub. Dla prawidłowego działania plików Flatpak konieczne jest wcześniejsze dodanie wsparcia, co zostało ukazane w punkcie 2. Niektóre programy są dostępne na stronie producenta pod postacią plików o rozszerzeniu DEP. Ich instalacja odbywa się podobnie jak w przypadku dostępnych na Windowsie plików exe, czyli klikamy dwukrotnie na pliku instalacyjnym i wybieramy Instaluj program. Wiemy więc, czym jest Linux i spojrzeliśmy krótko na temat mocnych jak i słabych stron Crostini. W dalszym ciągu otwartą kwestią pozostaje odpowiedź na kluczowe pytanie:
Czy warto w ogóle zainteresować się Linuxem na Chrome OS? Odpowiedź jest raczej prosta. Jeżeli jest nam potrzebny dostęp do działającego lokalnie na urządzeniu oprogramowania klasy desktop, to jak najbardziej warto. W końcu jest to łatwy sposób na uzyskanie wsparcia dla obszernej bazy programów Linuxowych, których wydajność i stabilność pracy nie daje żadnych powodów do narzekań. O ile oczywiście posiadamy odpowiednio mocną maszynę. Geekbench 6 wskazuje na wiarygodne stwierdzenia Google odnośnie narzutu na podzespoły. Uśredniony wynik z 3 testów przeprowadzonych bez podłączonego zasilania sieciowego jest powyżej średniej o 3% dla wydajności jednordzeniowej i o 10% dla wielu rdzeni. Na zasilaniu sieciowym nie odnotowałem wzrostu mocy obliczeniowej. Szczegóły poszczególnych testów widoczne są na ekranie. Basemark GPU wyświetla komunikat o możliwości wystąpienia problemów ze stabilnością działania na urządzeniach wyposażonych w 8 GB pamięci RAM lub mniej. Mój laptop ma 8 GB, z czego dla Linuxa dostępnych jest 6,5 GB. Test OpenCL nie jest obsługiwany przez wzgląd na brak wsparcia dla tego API ze strony Chrome OS-a. Następnie podczas próby wykonania testu API Vulkan wyświetlany jest wyłącznie czarny ekran. Pomogło dopiero zastosowanie najmniej wymagającego testu, lecz po jego ukończeniu program nie pokazuje wyniku. W tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.